Siemano drodzy widzowie, ja jestem Darkuplays, a w dzisiejszym materiale pokażę wam jak zainstalować Sentensa 2.0, nasz najnowszy oficjalny projekt. Dlatego zapraszam was do oglądania tego materiału, zostawcie subskrypcję oraz łapeczkę w górę pod tym filmem, bo tym motywujecie mnie do dalszego działania w internecie. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Więc tak, moi drodzy, na samym początku chciałbym was uprzedzić, iż jest to film roleploadowy odnośnie naszego ostatniego filmu dotyczącego Sentensa 2.0, ponieważ tamten film wyszedł mi trochę nieudolnie, no i był też dość mocno przedłużany. W tym filmie pokażę wam szybko jak to pobrać, jak pobrać Sentensa 2.0, zainstalować oraz jak z niego korzystać. I jeszcze na samym początku chciałbym was zaprosić na nasz serwer community na Discordzie, gdzie postujemy informacje o naszych projektach, postujemy także różne inne kwestie, na przykład na kanale ogłoszeń, zbiórki, inne takie rzeczy. Są też kanały tutaj w kategorii Roblox Zone, mamy też kanały dotyczące Sentensa, Roblox Updates, no to kanał dotyczący aktualizacji Robloxa, no i mamy także kanały ze skryptami, które wrzucam na swoje shorty na YouTubie, na swoim kanale. Więc tak, przejdźmy sobie do pierwszego etapu, jakim będzie zainstalowanie naszego Sentensa, a raczej pobranie. Mamy tutaj link Get Sentence, jest to nasza oficjalna domena, gdzie możecie pobrać instalator do Sentensa 2.0. I tu jak widzicie, mamy informacje odnośnie naszego Sentensa. Tu jest taki krótki story mode. Tutaj dalej mamy futures, a raczej nasze wszystkie opcje, takie najbardziej podstawowe opcje, które można doświadczyć w Sentensie 2.0. Mamy tutaj Dual API Power, posiadamy dwa API w Sentensie 2.0, z których można korzystać, można się switchować między nimi. Required Component, no to są wymagane komponenty, które musicie zainstalować jeszcze przed zainstalowaniem Sentensa 2.0. Tutaj mamy Microsoft WebView, to jest odnośnie składnik, który jest wymagany do uruchomienia edytora w Sentensie. Mamy Visual C Redis, tutaj są takie biblioteki uruchomieniowe dla naszych API i Netcore 9.0 do uruchomienia samego Sentensa. Dalej mamy zakładkę, a raczej kategorię Download. Tutaj sobie tylko klikamy Download, mamy 3 serwisy. I tak, to zależnie od tego, jaki serwis wybierzecie, będziecie mieli tylko jeden checkpoint do przejścia. Są to shortenery do linków, na których po prostu jakkolwiek jeszcze zarabiam. Mianowicie sam Sentence jest za darmo, ale żeby go pobrać, to trzeba przejść taki shortener, no i ja po prostu zarabiam od przejścia takiego linku. Ale są one na jednym checkpoincie. Wybierzmy sobie link Vertisa. Jak już sobie wybierzemy takiego link Vertisa, no to pojawi nam się taka karta. Tutaj sobie klikamy Get Link. Następnie wybieramy opcję Watch Ads. Tu jest tylko jeden checkpoint bez tego timera, nie musimy czekać tutaj 60 minut, bo ja to aktualnie wyłączyłem i raczej tego nie będę dodawać, ponieważ jest to dość mocno irytujące. Tutaj mamy jakieś artykuły, reklamy, które czasami trzeba przejść, trzeba jakieś tam zadanie wykonać, ale przeważnie można to przeskipować. Klikamy sobie Open po przeskipowaniu naszych reklam. I jak widzicie, pobrał nam się instalator Sentensa. Teraz sobie wchodzimy w pełna historia pobierania. To jest domyślnie pokazywana się wiadomość przy każdej próbie pobrania instalatora Sentensa, ze względu na to, że sam instalator Sentensa ma zaszyfrowany kod, a ja nie mam do niego source kodu od dobrych 3 lat. SE-installer może być wykrywany jako fałszywe zagrożenie przez wasze antywirusy, dlatego też na samym początku polecam wam wyłączyć sobie waszego antywirusa. Tak samo, jeżeli ktoś z was ma zabezpieczenia Windows, a raczej ochronę w czasie rzeczywistym załączoną, to wybieramy sobie tą opcję ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami, następnie wyłączamy sobie ochronę w czasie rzeczywistym. Ale nie musimy tego jeszcze wyłączać przy pobieraniu naszego instalatora, bo sam instalator nie jest niebezpieczny i nie powinien zostać usunięty przez wasz antywirus. Jak już mamy naszego instalatora Sentensa, to ja sobie go rzucę na pól i podmienię z tym, co mam, bo będzie to po prostu jako nowy plik. Instalujemy sobie go. Tutaj takie powiadomienie też wyskakuje dość często. System Windows ochroni ten komputer, bo jest to nieznana aplikacja. Nie ma mojego podpisu, dlatego też
domyślnie jest uznawana za taką niezaufaną. Tutaj wybieramy sobie opcję uruchomimy to. Czekamy chwilę. Jak widzicie, tu nam się załączył loader. Tutaj sobie też chwilę czekamy. Tutaj sobie wybieramy opcję Install in the same folder albo Select the custom directory. Możemy zainstalować do customowego katalogu naszego Sentensa albo tutaj, gdzie znajduje się instalator. Ja sobie wybiorę tą opcję, a ten folder Sentensa sobie wrzucę może do narzędzi po prostu. Wyrzucę sobie go z pulpitu, żeby zainstalował się nowy. Tutaj wybieramy Next. Tutaj akceptujemy, bo to jest polityka prywatności. Czekamy, aż nam się nasz sentence zainstaluje. I po zainstalowaniu się naszego sentensa musimy wyłączyć, a raczej nie wyłączyć, tylko dodać wykluczenie w naszym antywirusie, żeby nie usunęło nam żadnych plików sentensa, ponieważ niektóre pliki sentensa też są uznawane za zagrożenie, przez co antywirusy będą próbowały Wam te pliki usunąć. Dlatego schodzimy sobie na sam dół tej karty ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami. Tutaj mamy wykluczenia. Dodajemy sobie wykluczenie. Tutaj dodajemy wykluczenie, folder i wybieramy folder naszego sentensa. Po wybraniu folderu naszego sentensa powinien nam się pojawić tu na liście i jak nam się pojawi, możemy go spokojnie uruchomić. Tylko przed tym, jak go uruchomimy, przypomnę Wam tylko, iż musicie mieć te wszystkie składniki, te required components muszą być zainstalowane w systemie, a po zainstalowaniu się składników pierwszy raz jak będziecie instalować, zrestartujcie sobie komputer ze względu na to, że one muszą się jeszcze do tego w tym systemie załadować. Jak będziemy mieć to gotowe, no to wystarczy tylko uruchomić naszego sentensa i powinno wszystko śmigać. W BINie najważniejsze jest, żeby antywirus, bo jeżeli rzeczywiście będziecie mieć go włączonego albo nie będziecie mieć ustawionego wykluczenia, antywirus może Wam usunąć te dwa pliki, a one są bardzo ważne ze względu na to, że WEL API jest na nich oparte. Chyba jakaś aktualizacja jeszcze była do API. Tak, chyba się zaktualizowało mi Xeno API. No ale dobra, bo się właśnie sentence zrestartował. Jak Wam się czasami zrestartuje sentence bez powodu, to znaczy, że jest jakaś aktualizacja. To od razu Wam mówię. Mamy naszego sentensa załadowanego. Tutaj mamy konsolkę. Mamy listę naszych skryptów, mamy autoexeca. Mamy karty, które możemy sobie dodawać, odejmować. Mamy tutaj Sync API, taki panel, gdzie są przedstawione jakieś tam funkcje, wszystkie funkcje, które używają skrypty różne, na których możemy zbudować też swój skrypt. Sam edytor wygląda tak jak teraz, tutaj widzicie. Ma poprawioną opcję wpisywania, oznaczania niektórych elementów. Możemy sobie używać tego edytora do pisania własnych skryptów. Poza tym, że mamy sam edytor skustomowany, mamy też generalny panel ustawień i tutaj są takie opcje jak no po prostu kategorie General Settings, API Configuration. To jest niedostępne i to będzie dostępne w przyszłości. To odnośnie jest, ten panel jest dodany tylko dlatego, ponieważ planuję dodać możliwość zmiany API naszego Script Huba, którego Wam później pokażę. Mamy język polski ustawiony, to tutaj jak widzicie mamy wszystko już przetłumaczone. Zawsze na wierzchu to jest jedna opcja, to ogólnie jest opcja, która ustawia nasze okno sentensa nad wszystkimi innymi oknami. Czyli będziecie mieć zawsze sentensa na samym przodzie. Mamy autowykonywanie, no to jest auto execute, to auto automatycznie wykonuje nam skrypty z folderu. Mamy auto podłączanie, to jest auto attach, który łączy się automatycznie z naszymi klientami Robloxa. Mamy tutaj wybór modułu, Xeno i Velocity API. Możemy się switchować między tymi dwoma API. Na moment, kiedy ja nagrywam ten film, to Velocity jest jeszcze w trakcie aktualizacji, więc aktualnie tylko Xeno będzie działać. Język interfejsu to już Wam pokazałem. Motyw kolorystyczny. Tutaj możemy wybrać sobie różny motyw naszego sentensa. Motywów mamy aktualnie parę. Jest tu AMOLED Black, Shadow Monarch. Z tych takich najlepszych, no to mogę Wam pokazać AMOLED Black. Ten wygląda tak. Następny motyw, no to Shadow Monarch. Mamy jeszcze jeden taki motyw, który też mi się bardzo podoba, no to jest Inferno Blaze, to jest najnowszy motyw.
No i poza motywami, ja sobie tu ustawiam z powrotem na Awk Sentence. Poza motywami mamy jeszcze opcję tworzenia własnego motywu. Tutaj mamy Custom Team Editor, możemy sobie ustawić własny motyw w Sentensie. Wystarczy po prostu wpisywać kody kolorów hex i na bazie hex kolorów można sobie ustawić, albo raczej stworzyć własny motyw do Sentensa. Co tu jeszcze mamy w naszych ustawieniach? Mamy tak, ustawienia bezpieczeństwa, weryfikacja skryptów. Weryfikacja skryptów ogólnie działa na takiej zasadzie, iż wiele skryptów różnych wiele skryptów różnych, po prostu są skrypty, które mogą być zagrożeniem dla naszego konta. Jeżeli natrafimy na jakiś skrypt, który potencjalnie może posiadać w kodzie jakieś niebezpieczne funkcje bądź dane, to weryfikacja skryptu nas o tym poinformuje. Co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze ten panel wydajność i wydajność tutaj działa na takiej zasadzie, na jakiej mamy tu podpisane te nasze opcje, zaawansowane animacje oraz efekty. To jest domyślnie włączone, to też jest domyślnie włączone. Animacje gradientów. Animacja gradientów no to jest głównie tytuł, jak widzicie mamy animowany tytuł. To zużywa trochę tego GPU, dlatego ja sobie też, jeżeli macie słabsze komputery, to polecam wam sobie to wyłączyć. Akceleracja sprzętowa. Ta opcja poprawia nam ogólną wydajność naszego sentensa, ponieważ używa karty graficznej do renderowania efektów oraz animacji, a zaawansowane animacje, efekty też możemy sobie włączyć, wyłączyć. One po prostu usuwają blur, no i zmieniają animacje, takie move animacje na fade. I też jakoś za bardzo nie wpływają na to, na zużycie naszej karty graficznej, ale no, są po prostu dobrze zoptymalizowane, więc niekoniecznie trzeba je wyłączać. Dobra, mamy Script Huba, który wam teraz pokazałem. I tutaj w Script Hubie możemy znaleźć sobie jakikolwiek skrypt chcemy i do jakiejkolwiek gry. Na przykład powiedzmy, że chcemy znaleźć skrypt do Blockstrike'a. No to jak widzicie, tutaj mamy skrypty do Blockstrike'a. Chcemy znaleźć skrypt do Arsenala. To powinno nam coś znaleźć. Mamy tu jakiś Project Noctis, to też jest do Arsenala. Arsenal bez skrypt. Chcemy na przykład znaleźć do Grow a Garden. To nie wiem, czy nam znajdzie jakiś. No coś by się tu znalazło, tylko po prostu na R-Scriptie nie masz tylu skryptów postowane. No ale mamy po prostu system wyszukiwania, możemy sobie znaleźć. Mamy też opcję Execute i Load Script. Opcja Execute od razu wczyta nam skrypt do gry po wybraniu. Natomiast Load Script, jeżeli sobie klikniemy, to nam załaduje skrypt do edytora. Następnie tak, żeby sobie go sprawdzić w grze, to uruchomimy sobie jakąkolwiek grę. Mamy też Instance Explorer, o którym wam nie powiedziałem. Ten Instance Explorer może wam skopiować dowolną gierkę, jaką tylko chcecie. Ja sobie wejdę do, no powiedzmy do Solo Hunters. I na samym początku pokażę wam, jak wygląda Instance Explorer. Podłączamy sobie naszego klienta, jak widzicie Xeno is attached. Wchodzimy sobie w nasz Instance Explorer i klikamy Inicjalizuj. Mamy też opcję tutaj, drugą opcję, tu jest Organize. Organize automatycznie ładuje nam poprzednie skrypty, które skopiowaliśmy z jakiejkolwiek gry. A Inicjalizuj, pierwszy raz jeżeli dumpujecie jakąś grę, no to klikacie sobie ten Inicjalizuj, przycisk. I dzięki temu powinno wam się skopiować. Ja sobie to kliknę jeszcze raz, ponieważ prawdopodobnie coś się zawiesiło. O, jak widzicie, skopiowało nam się parę skryptów. Xeno ogólnie nie jest na tyle wydajny, żeby tak szybko kopiować gierki, ale jak będziecie latać sobie na Velocity API, no to Velocity wam powinno skopiować praktycznie wszystko z gierki. Jeżeli macie na przykład, nie wiem, w grze jest 700 skryptów albo 1000, to Velocity zajmuje może, nie wiem, 20-25 sekund do pełnego skopiowania całej gry. Czasami nawet krócej, zależnie od szybkości waszego łącza. Tu się jeszcze automatycznie będą te skrypty odświeżać nam. Jak widzicie, mamy tutaj pokopiowane te skrypty z tej gry. Mamy jakiś Camera Toggle, State Controller, mamy Emitter, Inviscam. To akurat jest błędnie skompilowane.
Popper. No mamy wiele tutaj opcji. W sensie opcji, no wiele skryptów pokopiowanych i możemy sobie ich używać na przykład do tworzenia własnych skryptów. No i też do różnych innych rzeczy, do tworzenia własnych cheatów. Dobra, jak już pokazałem wam jak działa Instance Explorer, to teraz można w sumie by spróbować odpalić coś do tej gry. I chyba nawet wiem co. Weźmy sobie, wyszukajmy sobie skrypt jakiś do Solo Hunters. Taki bez klucza. Solo Hunters, Auto Farm, Auto Chest. Klikamy sobie Execute. Ja sobie jeszcze Load Script włączę. To jest skrypt z Wings AC, który pokazywałem na jednym ze swoich shortów. Od razu nas bomby zaprosił na serwer. Jak widzicie, skrypt mamy tutaj teraz załączony. I możemy sobie załączyć farmę, killaurę. Mamy tutaj też kategorie różne. Auto Quest Subway, Auto Chest. Ja sobie to załączę. To załączę, auto dropy, anty-awka sobie załączę. Zobaczmy jak to też działa. Auto skill pointy. To może nie. Auto dropy. Auto start dungeon. No dobra. Spróbujemy to. Auto leave dungeon też sobie załączę. Auto join ten nie. I auto farming enable. Teraz sobie wejdziemy jeszcze do jakiegoś dungeona. O, automatycznie nas nawet przeniosło. To bym sobie gdzieś tu położył. Jako że już mamy wszystko skonfigurowane, to klikamy sobie start. Dobra, coś tu jest zbugowane chyba w tym. Auto leave. No spróbujemy bez tego. Autofarma działa nawet lepiej niż podejrzewałem, że będzie działać. No tylko trzeba dobrze konfigurować takie rzeczy. No jak widzicie, skrypta odpaliliśmy. Zrobiliśmy sobie jeden dungeon. I Sentence, odnośnie samego Sentence'a, Sentence jest bardzo wydajnym projektem. Jest to mój najlepszy dotąd projekt, jaki udało mi się zrobić. Wcześniej Sentence, pierwsza wersja Sentence'a, którą wypuściłem w 2022 roku, nie była przeze mnie promowana na moim kanale na YouTubie. Dlatego też przeszliśmy od razu do Sentence'a 2.0, bo na początku uznałem, iż reklamę zrobię dopiero kiedy będę usatysfakcjonowany tym projektem, kiedy będzie on już się wyróżniał rzeczywiście na tle innych exploitów. Teraz Sentence przeszedł bardzo duże zmiany i jakbym mógł wam pokazać, znaczy jestem w stanie teoretycznie wam pokazać jak to wygląda, jak wyglądał kiedyś Sentence, a jak wygląda teraz. Możecie po prostu odwiedzić mój profil na WeAreDevsie, na forum WeAreDevsa. Link do niego będziecie mieli też w opisie mojego kanału. No ale gdybyście byli po prostu ciekawi jak wyglądał kiedyś Sentence, jak wygląda teraz, bo teraz to już w sumie nawet widzicie jak wygląda, tylko jak wyglądał kiedyś, no to możecie sobie odwiedzić mój profil, tam wszystko będziecie mieli podane w moich wątkach. No, więc tak. No to by było chyba wszystko. Jak widzicie, Sentence działa. Skrypty możemy sobie uruchamiać normalnie. A, jeszcze na samym końcu chcę wam przypomnieć, iż najważniejsza rzecz. Niektórzy z was mogą mieć problemy z łączeniem się z Robloxem. Mimo tego, że macie wszystko zainstalowane, że antywirus jest wyłączony, czasami nie da się po prostu połączyć z Robloxem, bo sam launcher wam to uniemożliwia. Dlatego polecam wam sobie zainstalować Fishtrapa, ja sam go używam. Fishtrap to jest taki alternatywny, jak widzicie, to jest taki alternatywny launcher Robloxa. On jest ogólnie zbudowany na bazie Blockstrapa, o ile ktoś z was kojarzy co to jest. Launcher, to jest taki launcher, który może zostać zmodowany. Powiedzmy, gdybyśmy chcieli na przykład skonfigurować sobie taki launcher, to tutaj mamy mody, deployment, bootstrapper, różne wersje. Możemy sobie też załączyć Discord Rich Presence, czyli nasz status na Discordzie. W tym launcherze co gramy. No jest ogólnie fajny, jest to przyjemny launcher, jest
dobrze zoptymalizowany i on jest w pełni kompatybilny ze Sentence'em, więc będzie Wam w pełni też działać. To by było wszystko w tym filmie, co chciałem Wam pokazać, bo już pokazałem, pokazałem po prostu wszystko. Nie mam co tu dalej pokazywać. Dziękuję Wam za oglądanie, no i polecam się na serwerze Yumbajca.